Cześć, tu Sunset Talks. Jeśli szukacie inspiracji, trochę śmiechu i kilka życiowych historii podanych na luzie, jesteście w idealnym miejscu. No chyba, że znów zacznie gadać o stoikach. Wtedy to ja idę oglądać ptaki na YouTubie. Wznieśmy kieliszki, nie tylko za zwycięzców, ale też za te spektakularne katastrofy, chwalebne potknięcia i żenujące upadki, które utorowały drogę do wielkości. Bo za każdą błyszczącą historią sukcesu, którą widzisz na okładce Forbesa, zwykle kryje się bałagan w postaci pasma wpadek, objazdów i lądowań twarzą w błoto. I szczerze, to właśnie tam kryją się najlepsze części historii. Weźmy Thomasa Edisona, człowiek, który dosłownie rozświetlił świat. Był kiedyś oskarżony o to, że poniósł tysiące porażek, zanim w końcu stworzył tą jedną żarówkę, która działała. Tysiące prób? Serio? Ja bym po trzeciej zasnął na kablach i tyle. Tysiące! Wyobraź sobie recenzję na Amazonie, gdyby pracował w dzisiejszych czasach. Próbowałem tej żarówki, eksplodowała, nie mam już brwi. To 342 żarówka, którą kupiłem i nadal nie działa. Oszustwo. Ale tu jest haczyk. Edison nie nazywał ich porażkami. Dla niego była to kompleksowa edukacja w tym, co nie działa. Każdy spalony żarnik nie był zmarnowanym wysiłkiem. Zawężał możliwości, eliminował błędy. Aha, czyli koleś rozwalił 1000 żarówek i nazwał to edukacją. No nieźle. Ja też ostatnio przewróciłem doniczkę i teraz mam doktorat z grawitacji. Właśnie. To, co wyglądało na klęskę, było w rzeczywistości zbiorem danych. Danych, ta. Ja też mam dane. Dane mi żarcie. I to jest zwrot akcji. Każde spalenie na panewce nie jest nagrobkiem twoich marzeń. To raczej okruszek chleba prowadzący cię bliżej do ścieżki, która faktycznie zadziała. Okruszek chleba? Świetnie. Ty filozofuj, a ja idę sprawdzić, czy ktoś zostawił kanapkę na stole. Ale nie każdy jest Edisonem. Weźmy kogoś z nas. Zwykłego człowieka w codziennym chaosie życia. Może to być twój sąsiad, który dostał 5 odmów pracy, zanim w końcu znalazł coś, co pasuje. Może to ty, próbujący w końcu zacząć dietę, a skończyło się na pizzy o 23. Bo życie to nie bajka, a sukces nie przychodzi w pięknym, zapakowanym pudełku. Zamiast tego dostaniesz paczkę z puzzlami, gdzie brakuje kilka elementów i instrukcje w języku, którego nie znasz. Czy pamiętasz, jak próbowałeś kiedyś ugotować coś ambitnego, a wyszło coś, co wyglądało jak eksperyment chemiczny? To nie porażka, to dane, które mówią, następnym razem dodaj mniej chili, a więcej cierpliwości. Czyli piekarnik i ja to są moje laboratoria. Nie wiesz, czy wyjdzie ci ciasto, czy dym w kuchni, ale przynajmniej nauczysz się unikać pożaru. Dokładnie. Każde niepowodzenie, każda niezrobiona lista zadań, każdy nieudany plan to stopień do kolejnej próby. Bo życie to operacja. Robisz, co możesz, używając tego, co masz. Życie to operacja? Ha! Ja codziennie wykonuję operację otwierania szafki z jedzeniem. Czasem z sukcesem, czasem z pełnym chaosem, ale zawsze z dramatyzmem. A teraz czas na nasz ulubiony kącik z działu Co? Czyli miejsce, gdzie zbieramy historie tak dziwne, że aż trudno wierzyć, że są prawdziwe. Wiecie, to momenty, kiedy patrzysz na świat i mówisz: serio? Kto to wymyślił? Czy wiesz, że NASA w latach 60. wydała miliony dolarów na opracowanie długopisu, który będzie pisał w kosmosie? A radzieccy kosmonauci po prostu używali ołówka. To nie żart. Amerykanie testowali atramenty, ciśnienia i materiały, podczas gdy Rosjanie wsadzili zwykły grafit do kieszeni i polecieli w kosmos. Czyli jednym słowem, jedni mieli high-tech kosmiczny gadżet, a drudzy łeb na karku i zestaw z kiosku za 2 złote. Ja się pytam, kto tu jest naprawdę sprytny? Dokładnie. Czasem droga na skróty też działa i zostawia najlepsze anegdoty.
A teraz porozmawiajmy o tobie. Tak, o tobie. Tym, kto leży twarzą w metaforycznej kałuży niespełnionych ambicji. Nie zrobiłeś maratonu? Nie skończyłeś kursu online? Nie udało ci się ogarnąć życia na Instagramie? Spoko. Chlupot w kałuży też się liczy. Ale zanim nazwiesz siebie porażką, zatrzymaj się na chwilę. Rozejrzyj się. Doceń ten chlupot, który zrobiłaś po drodze. Ta kałuża to dowód, że próbowałaś. Upadek w kałuży? Proszę was. Ja to robię specjalnie, żebyście mnie podnieśli i dali smakołyk. Założyłaś gdzieś buty do biegania? Nawet jeśli doszłaś tylko do końca podjazdu, zanim przypomniałaś sobie, że zapomniałaś kluczy, to się liczy. Otworzyłeś dokument z pomysłem na projekt lub notatki, które planujesz dopiero ogarnąć? Sukces. Nawet jeśli napisałeś tylko jedno zdanie. Ja w tym czasie napisałem 17 rozdziałów, pazurami na sofie. Te maleńkie zwycięstwa to espresso z dopaminą dla twojego mózgu. Maleńkie dawki energii, które zagłuszają głos wewnętrznego hejtera. Tego, który krzyczy, że nie jesteś wystarczająco dobra. Zamiast tego mikrozwycięstwa szepczą: pojawiłaś się, a pojawienie się to już połowa sukcesu. I tu na scenę wchodzi neuronauka w białym fartuchu. Twój mózg kocha nagrody. Za każdym razem, gdy zauważasz małe zwycięstwo, uwalnia się trochę dopaminy. Tej samej chemii, która sprawia, że czujesz się świetnie, gdy ktoś polubi twoje zdjęcie na Instagramie albo gdy podjadasz frytki prosto z torebki. Świętując drobne sukcesy, przeprogramowujesz swój mózg, by kojarzy przyjemności nie tylko z osiąganiem sukcesu, ale także z samym wysiłkiem. To buduje odporność. Przestajesz widzieć potknięcia jako dowód niekompetencji, a zaczynasz traktować je jako kolejne kroki w eksperymencie. Nie chodzi o to, by wmawiać sobie złudzenia. Chodzi o przesunięcie uwagi z odległego szczytu, który może wydawać się nieosiągalny, na następny stopień drabiny, tuż przed tobą. I każdy stopień się liczy. Bo jak już wcześniej mówiłam, życie to operacja. Robisz co możesz, używając tego, co masz. Czasami działasz z pełnym zestawem narzędzi, z jasnym planem. Innym razem masz tylko taśmę klejącą, pół spinacza i niejasny tutorial z YouTube'a w języku, którego nawet nie znasz. Tak czy inaczej, improwizujesz, dostosowujesz się i idziesz dalej. Życie, bądźmy szczerzy, to często absurdalna komedia. Możesz planować i strategizować, ale puenta rzadko pojawia się tak, jak się jej spodziewasz. Czasem żart jest na twój koszt, ale to nie czyni historii bezwartościową. Czyni ją niezapomnianą. Pomyśl, co lepiej brzmi przy kolacji. Realizowałam swój starannie zaplanowany plan i wszystko poszło dokładnie tak, jak przewidziałam? Czy potknęłam się w trakcie prezentacji, komputer się zawiesił, a mój kot wpisał 37 przekleństw na Zoomie, a mimo to klient podpisał kontrakt? No właśnie. Objazd to historia. Bałagan to materiał, porażki to tylko zestaw prób do twoich przyszłych anegdot. A więc oto toast. To herbata z rumem. Za twój prawie sześciopak, ten, który widać w lustrze, gdy światło jest łaskawe i przymrużysz oczy. Za twoją niedokończoną powieść, która czeka na chmurze, aż w końcu ją otworzysz. Za twój pięknie niedoskonały postęp, którego nikt by nie wrzucił na Instagrama, ale z którym wszyscy w głębi duszy się utożsamiają. Nie jesteś porażką. Jesteś komikiem, który testuje nowy materiał na kosmicznym open micu i wierz mi, historie ze wszystkimi swoimi spektakularnymi wpadkami są o wiele lepsze właśnie w tej wersji. Więc nalejmy jeszcze jeden kieliszek. Mam nadzieję, że się nie upiję. Nie tylko za Edisona i Disneya, ale też za ciebie, za twoje rozbicia, twoje prawie
Albo twoje jeszcze nie. Za twoje widowiskowe potknięcia, które cicho, uparcie i zabawnie torują ci drogę naprzód. Bo pewnego dnia, gdy kurz opadnie i światła się zapalą, zrozumiesz to, co Edison wiedział już dawno. Porażki nie były zmarnowane. One były sednem. Na dziś kończymy naszą pogawędkę. Sunset tak wróci. A póki co, niech wasze dni kończą się dobrym śmiechem i spokojem. Jeśli podobał się wam ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby żaden kolejny zachód słońca ci nie umknął. Na zdrowie.